Witam z zaplecza. Jak widzicie, tutaj mam całą masę, sterty rzeczy, ale tak wygląda tego typu biznes niestety. Tu są sterty na karbut, tu mam masę przeróżnych rzeczy i czasu i siły przełomowej brak, żeby to zrobić. Jakbyście jeszcze nie widzieli, to jest kanał o handlu w sklepie stacjonarnym i na internecie. To co tu widzicie, to wszystko jest w zasadzie na eBayu. Mam tam ponad, nie wiem, z 10 tysięcy aukcji, ale nie o tym chciałem dzisiaj rozmawiać. Ja mam jeszcze, jakbyście nie wiedzieli, internetowy sklep, w którym to sprzedaję, już wychodzimy z zaplecza naprzód, idziemy sobie zobaczyć, w którym to sprzedaję antyki. Z niepowodzeniem, bo na razie nic mi się nie udało na nim sprzedać, a sklep już trochę istnieje. Ale nie o tym dzisiaj w zasadzie do końca będę mówił, bo będę mówił o tym, że pojawił się na horyzoncie coś takiego jak ChatGPT. I oczywiście wokół tego jest masa wrzawy. Nawet w tytule nie wpisałem tego, bo to nie o to chodzi. I oczywiście, nie wiem czy wam pokazałem fotel. I oczywiście ChatGPT jest taką fajną sprawą, że możesz zapytać go wszystko, powiedzieć mu napisz mi książkę taką i taką. I on ci pisze książkę, pisze ci skrypt na przykład do tego, co chcesz zrobić, albo zrobi za ciebie wszystko. Później wchodzisz na kolejną sztuczną inteligencję, która ci wygeneruje obrazki i w zasadzie w godzinę czasu możesz złożyć na przykład książkę dla dzieci. W 2 godziny możesz napisać powieść z obrazkami, prawda? I ja stwierdziłem, a skorzystam sobie z tego czata GPT i do mojego sklepu internetowego bloga wrzucę. No i tam, jak ktoś chce zobaczyć, jak wygląda krótki blogowy wpis tam na jedną czy tam 2 strony, to może wejść sobie na mój sklep secondlifeantics.com i sprawdzić po prostu, jak wygląda blog napisany przez ChatGPT. Jest to całkiem zwięzła sytuacja. I no, tutaj to powoduje takie uczucie, że kurka, no, ja coś takiego napisać, to bym musiał posiedzieć z 2-3 godziny, a nie siedząc w ogóle, kliknąłem tylko zdanie, napisałem jedno zdanie, żeby ChatGPT mi zrobił cały wpis blogowy i pyk, gotowe. Więc zastanówmy się nad tym, bo ja jak byłem młody, to oglądałem bardzo dużo filmów. Oczywiście wszyscy widzieliście chyba z nas Terminatora. Jak się kończy to, że sztuczna inteligencja przejmuje kontrolę. To jest jeden mały kroczek. Oczywiście większość z nas powie, że a co tam taki ChatGPT, to on korzysta tylko z dostępnych środków. No ale tak patrząc na to logicznie, to mózg człowieka robi dokładnie to samo. My prawie nigdy nie tworzymy nic nowego, tylko korzystamy z doświadczeń, które już nabyliśmy. Korzystamy z doświadczeń swoich albo innych ludzi. To nie ma nic takiego, co się samo stworzyło znikąd. Każda nasza myśl jest zlepkiem informacji, które już doświadczyliśmy. ChatGPT robi dokładnie to samo. To jest jak sieć neuronowa mózgu. Oczywiście ma dostęp do masy informacji, do których człowiek nie ma dostępu, ale ja mimo, że widzę masę zastosowań i opcji, jak zarobić na tym nowym czacie GPT, ja tak mówię, mógłbym napisać, posiedzieć jeden wieczór w tygodniu i napisać 2-3 książki, skonstruować je, złożyć i rzucić na Amazon jako książki na handel. To jak ktoś nie wie, jak się to robi, to jest o tym już masę programów, więc możecie się tym zainteresować, ale no nie polecam tego, bo nawet zadając takie pytania takim programom, one się nas uczą. Uczą się nas ludzi. Ja tak jak mówię, ja zrobiłem ten jeden wpis, dałem mu kilka jeszcze takich innych poleceń, żeby wykonał za mnie pracę, którą ja powinienem wykonać. I no niestety wynik był całkiem niezły. Niestety, bo w człowieku się włączy leń, a później już nie będzie miał, teraz jest wybór, a później wyboru może nie być. Ja wiem, że ostatnie moje wszystkie filmy są takie właśnie troszeczkę mętne, ale bądźmy dobrej myśli. To nie pójdzie dalej, to nie pójdzie, w sensie to pójdzie jeszcze dalej. Aha, jeszcze jedna rzecz, którą na pewno musimy się zainteresować.
pieniądz, jaki mamy, mówiłem już o tym ostatnio, czyli to się nazywa waluta fiducjarna, on zniknie i zostanie zastąpiony taką czy inną formą waluty elektronicznej. Na to nie możemy pozwolić. Możemy pozwolić na to, żeby to były waluty, które my ludzie wymyślimy, które my ludzie w sensie z ludu, a nie z mas rządzących, który my zaakceptujemy, który my stworzymy, którego będziemy korzystać. Czyli możemy już powoli się uczyć i wdrażać w życie kryptowaluty, tylko takie kryptowaluty, których my chcemy używać. Nie mówię, że to ma być jakaś jedna kryptowaluta, czy ma być XRP, XDM, czy Monero, czy cokolwiek innego, czy Bitcoin, czy Ethereum. Chodzi o to, że jeżeli zainteresujesz się tematem odrobinkę, jeżeli Cię to w ogóle interesuje, to znajdź znajdź krypto, które Cię interesuje, które przedstawia jakąś wartość według Ciebie i zacznij po prostu w taki czy inny sposób z niego korzystać. Jeżeli jesteś graczem, to jest kilka walut, na przykład Polygon Matic, który jest już zaimplementowany do gier i można z niego korzystać w kilku platformach gamingowych. Po prostu skorzystajcie z nich, tylko korzystajcie z takich walut, które rzeczywiście pozostawiają nam jakąś opcję niezależności. Bitcoin już dawno nie. Ethereum już raczej też nie. Ale nie przejdzie. Ludzie się budzą w dużych ilościach. Ludzie widzą, że nie jest tak, jak być powinno, że to wszystko jest ściema. Tak w ogóle takie pytanie, kto beknął za COVID-a? Nikt. Jednego polityka nie posadzono w więzieniu za to, że zrujnował milionom ludziom życie. Jest jak zawsze. Więc zastanówmy się, czy chcemy, żeby za nas sztuczna inteligencja robiła wszystko, bo pomyślmy o tym, że prosta sytuacja. Idziecie do supermarketu, w którym kiedyś obsługiwali ludzie. Było 6 stanowisk ludzkich. Aktualnie są 2 stanowiska, jedno albo w ogóle, tylko są automaty, na których ty sam wszystko robisz i jedna osoba do obsługi. Pomyślcie, ile tu już osób straciło miejsce pracy. A to jest właśnie modernizacja, wprowadzenie takiej ułatwienia naszego życia, na którym no może i dla nas to jest szybsza opcja, ale nawet jak ja idę do sklepu i jest kolejka na 10 osób, a są wolne 3 kasy elektroniczne, to stoję w tej kolejce na 10 osób. Jak myślicie, czemu te 10 osób też stoi w tej kolejce? Właśnie dlatego, że ludzie też rozumieją już, że to, że nam się ułatwia w ten sposób życie, wprowadza się nam więcej elektroniki, to powoduje, że mniej ludzi jest potrzebnych. Jak coś jest niepotrzebne, to się odstawia do lamusa, prawda? Czyli pomyślmy, jeżeli w tym momencie te wszystkie czaty GPT, wszystkie sztuczne inteligencje, które w zasadzie, ja rozmawiałem z informatykiem, to stwierdził, że to bardzo ułatwia mu życie. No tak, ale również bardzo wielu informatyków straci pracę z prostej przyczyny, że no, to, co oni robili do tej pory, można zastąpić prostą komendą, którą się wyda jednej ze sztucznych inteligencji. Graficy w zasadzie będą potrzebni niewiele, ale jest oczywiście w tunelu światełko pod tytułem będą teraz na przykład książki na Amazonie dostępne, czy tam w księgarniach i pod spodem wprowadzić trzeba będzie notację. Ta książka została napisana przez człowieka. Bo no niedługo to jest tak jak z żywnością. Jest żywność GMO, jest żywność non-GMO, jest żywność organiczna, jest żywność nieorganiczna, prawda? To możliwe, że uda się wprowadzić coś takiego właśnie, że będzie trzeba adnotację robić, jak ta książka została stworzona. We Włoszech, o ile się nie mylę, zbanowano w ogóle używania wszystkich sztucznych inteligencji do właśnie na przykład czata GPT zbanowano i tych innych z prostej przyczyny, że no tutaj widzą chyba Włosi, nie posądzałem ich o taką jako nacji o taką przezorność, ale chyba widzą problem szybciej niż inne państwa europejskie, bo na przykład Anglia przyklasnęła, żeby nie hamować tego rozwoju, ale to nie jest rozwój ludzki, to jest rozwój technologiczny. Pamiętajmy o tym. Pozdrawiam.